Witajcie, ocalali. Medi wróciła do nas w halloweenowym klimacie z wiadomościami od zespołu deweloperów. Na tapecie mamy najważniejsze kwestie ostatnich 2 tygodni. Omówimy najnowsze problemy i rozwiązania, które wpływają na rozgrywkę. Zapnijcie pasy. Temat pierwszy to czas przyznawania nagród Jungle Games i częstotliwość nagradzania. Wydłużono czas przypisywania Jungle Games do 6 godzin i to jest fajne, ale nagrody były przyznawane co 2 godziny, co ostatecznie zmniejszyło ilość nagród o połowę. Deweloperzy odparli, że problem był wynikiem niezamierzonego błędu, który został naprawiony w ciągu 2 godzin. Teraz nagrody AFK, czyli Away from Keyboard, są przyznawane co godzinę, co pozwala na odebranie 6 nagród w ciągu 6 godzin, a liczba nagród prawdopodobnie wzrosła. Deweloperzy również przepraszają za ten błąd i obiecują dalsze udoskonalenie Jungle Games. Dla graczy to dobra wiadomość, bo można zdobywać nagrody bardziej regularnie i efektywnie. Punkt drugi to zmiany w Pearl Shop, czyli sklepie z perłami. Brakuje tam materiałów takich jak plazma, fragmenty behemotów czy skrzynki z eskadrą powietrzną, które były dostępne w dziale rozwój w sklepie Pereł podczas rocznicowego wydarzenia. No i tutaj deweloperzy wypowiedzieli się w ten sposób, że sklep z perłami nie został zmieniony po wydarzeniu rocznicowym, a brakujące materiały były dostępne tylko podczas ograniczonego czasowo wydarzenia Operation Festival. Powrócą one w przyszłości wraz z kolejną edycją festiwalu. Deweloperzy chcą, aby gracze byli świadomi, że dostępność przedmiotów może się zmienić w zależności od wydarzeń i ograniczeń czasowych, więc warto śledzić aktualizacje, aby nie przegapić specjalnych okazji. Zamieszanie z zadaniami odznak w Effortless Event. Tam było rozdzielenie zadań ulepszania i rozwoju odznak. To spowodowało, że gracze myśleli, iż zniżki dotyczą obu zadań, a tak nie było. Następnie zadania zostały połączone, aby usprawnić doświadczenie graczy, tzw. Game Experience. Deweloperzy twierdzą, że dążą do maksymalnej przejrzystości, co ma za zadanie ułatwić graczom zarządzanie zadaniami i zniżkami w grze. Kolejnym tematem to był efekt wizualny kwatery głównej. Podczas rozbudowania statuły Scorpio na mapie wyświetlało się efekt statuły Virgo. To była poprawka estetyczna, ale dla osób dbających o szczegóły bardzo istotna. I ten błąd został rozwiązany wraz z aktualizacją gry do wersji 1.2260. Później jeden z takich najważniejszych, najbardziej gorących tematów zeszłych tygodni to były nagrody za wydarzenia takie jak Fortified Bunker czy Facility Fight. Są przestarzałe, są stare, są nieatrakcyjne. Deweloperzy zamierzają wkrótce je zaktualizować, począwszy właśnie od nagród za bunkry, także nie spodziewajmy się już wycofania tego wydarzenia, ona z nami zostanie. Pojawił się ostatnio też problem ze sklepem Pereł w czasie fazy przygotowań State vs State. Nie był on otwarty w czasie dni, w których można było punktować za zużycie pereł, co uniemożliwiło zdobycie punktów za wymiany. Zostanie to zoptymalizowane, aby punkty w sklepie pereł nie pojawiały się, gdy sklep będzie zamknięty. Kolejny temat, który został poruszony, to materiały do Behemota MK3. Gracze chcieli przekształcić fragmenty Behemotów MK0 do Behemota MK3. Deweloperzy za pośrednictwem Becky informują, że nie ma planów na dalsze konwersje oprócz tych, które są aktualnie dodane, ale są bardzo limitowane. Przemyślą jednak możliwość rozszerzenia wymiany dla Behemotów MK2. Jak jesteśmy przy Behemotach MK2, to w Effortless Progress tam na razie nie ma planów, aby pojawiły się zniżki dla Behemota MK2. Nie ma takich planów i na razie nie należy się spodziewać zmian.
W odpowiedzi na prośby graczy za to planowane jest wprowadzanie funkcji szybsze wypuszczanie zwierzaków. Zamiast monotonnego wypuszczania zwierzaków jeden po drugim ma być udostępniony znacznik i będziemy mogli sobie zaznaczać wszystkie zwierzaki, które chcemy wypuszczać hurtowo. I ostatni taki temat, który był poruszany w ostatnim czasie, w ostatnich 2 tygodniach, to zadania z punktami plazmy polimeryzowanej. Gracze chcieli, aby zadania z punktami dla plazmy polimeryzowanej w State Warfare i Survival of the Fittest udostępniały polimeryzowaną plazmę. Deweloperzy jednak obawiają się, że podwojenie punktów byłoby zbyt łatwe. Raz poprzez uzyskanie polimeryzowanej plazmy w piecu, a 2 zużycie jej na ulepszenia. No i to wszystkie najważniejsze tematy ostatnich tygodni. Mam nadzieję, że pomagam Wam być chociaż trochę bardziej na bieżąco. I to na tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.